Witamy wszystkich wielbicieli pana samochodzika. Witam ciebie serdecznie, Marku. Troszeczkę ostatnio się Dzień. wiele rzeczy ciekawych wydarzyło, bo tak jak zauważyliście u mnie na kanale, zrobiłem tą wyprawę trasą pana samochodzika i niesamowitego dworu. Ostatnio też z Markiem żeśmy omawiali temat Bractwa Dębu. Myślę, że ten temat jest naprawdę tematem szerokim i ogólnie można by jeszcze co nieco do niego dopowiedzieć, to nie jest problem. Ja serdecznie zachęcam do zajrzenia na Spotify do Marka, gdzie link umieszczę jak najbardziej pod naszą rozmową. Zachęcam również, żeby zobaczyć moją wyprawę śladem niesamowitego dworu, bo jako rodzinna wyprawa będzie to na pewno fajne, a w tym podcaście Pan Samochodzik dużo rzeczy ciekawych znajdziecie. I Marku, oddaję Tobie głos, jeżeli chodzi jeszcze o Bractwo Dębu, bo dzisiaj będziemy mówili o następnej części, czyli chodzi mi o Królestwo na krańcu świata, prawda? Które jest Twojego autorstwa. Także dużo ciekawych rzeczy się teraz będzie działo dzisiaj. Zachęcam, żeby uważnie przesłuchać, komentować, lajkować, wchodzić na Spotify do Marka, bo naprawdę warto. Oddaję Ci głos, Marku. Pięknie Państwa witam i krótki appendix do poprzedniego odcinka o Bractwie Dębu. Zapomniałem wtedy powiedzieć, że ta książka składa się z zasadniczej opowieści, czyli Pan Samochodzik i Bractwo Dębu, a kiedy już skończy się zasadnicza akcja, to jest jako bonus opowiadanie takie trochę horrorowate, trochę takie niesamowite. To jest opowiadanie jednego z uczestników akcji, ponieważ jeżeli Państwo pamiętacie, a jeśli nie, to proszę, żebyście zajrzeli do tamtego odcinka o Bractwie Dębu. Mówiłem o tym, że spotyka się pewne towarzystwo bydgoskie, spotykało się właściwie w kawiarni Węgliszek, takiej artystycznej, literacko-artystycznej kawiarni, i tam jeden z bohaterów jest takim troszeczkę nawiedzonym pisarzem, który bardzo chce coś wydać, no i napisał opowiadanie i wszystkich zamęcza tym swoim opowiadaniem. Doszedłem do wniosku i wynegocjowałem to z wydawcą, że takim dodatkiem właśnie do książki jest opowiadanie owego bohatera. Także to z takich ciekawostek, bo to się nieczęsto zdarza, a tam jest zupełnie osobny utwór, zupełnie osobna całość, która się nie wiąże z panem samochodzikiem w żaden sposób, no, poza tym, że została stworzona przez bohatera książki, a tak naprawdę został ten utwór stworzony przeze mnie. No, czy się Państwu spodoba? No, trudno powiedzieć. Spodobał się w każdym razie radiosłuchaczom, bo to opowiadanie jest napisane na podstawie jednego ze słuchowisk, które w swoim czasie wypuszczałem. No, był taki czas, około 2 lat, kiedy właściwie w sezonie pisałem jedno słuchowisko, takie 20-minutowe na tydzień, z czego się zebrała się całkiem poważna, pokaźna przede wszystkim kolekcja ponad 50 słuchowisk, które były emitowane na antenach Polskiego Radia, głównie rozgłośni lokalnych, a jak się to wszystko zbierze, to tak naprawdę w całej Polsce to było emitowane, z czego się bardzo cieszyłem, bo to było bardzo dobre ćwiczenie pióra, bo wiecie Państwo, tak samo jak traktowałem samochodzika jako taką wprawkę, ale traktowaną bardzo poważnie. Niemniej jednak taki sposób na uczenie się pisania, takiego już wiecie Państwo, nie że się uczę pisać, tylko takiego pisania literackiego, ale z terminem, z pewnymi zadaniami, z pewną objętością i z tym, że nieważne, czy mnie głowa boli, czy nie chce mi się, czy mi się chce akurat, albo czy mam jakieś inne ważne wymówki, to na określony termin trzeba to napisać. To dobrą szkołą był samochodzik, a później a właściwie wcześniej, bo te słuchowiska pisałem wcześniej takim dobrym wprowadzeniem były te słuchowiska, ponieważ
Ja miałem no wtedy to mi się wydawało takie nawet upiorne, przerażające, mm, przerażającą świadomość, że ode mnie, od tego, czy to słuchowisko napiszę, a więc musiałem je po prostu napisać, to od tego zależy praca dla reżysera, aktorów, ludzi, którzy opracowują dźwięk w słuchowisku i tak dalej, i tak dalej. Więc słuchowisko musiało być bez względu na to, co mnie bolało, czy mi się chciało, czy w ogóle miałem różne inne rozbiegane myśli, to słuchowiska powstawały. I to opowiadanie z Bractwa Dębu to jest taka sfabularyzowana, nie, uprozowiona troszeczkę wersja słuchowiska, które w swoim czasie na antenach różnych rozgłośni w Polsce było emitowane. A teraz przejdźmy do następnej części, jeśli chodzi mi o Królestwo na krańcu świata. Troszkę tam jest taki posmak Gruzji, troszkę Twoich regionów, okolic, z których pochodzisz. Co tak naprawdę było punktem wyjścia do stworzenia tego wątku o tych żelaznych tabliczkach? I czy oparłeś może się na jakichś tam, nie wiem, autentycznych znaleziskach archeologicznych albo na jakichś legendach? Ja Ci, Arturze, bardzo dziękuję w ogóle za ten cykl, bo on mi uświadamia, jak w gruncie rzeczy ulotna jest ludzka pamięć i jak pewne rzeczy po kilkunastu latach uciekają. I ja, mówiąc szczerze, usiłowałem sobie przypomnieć, jak to się stało, jak to odtworzyć, jak to po kolei było. I jedyne, co tak naprawdę dobrze pamiętałem, że chciałem wstawić tę Gruzję na początku. Ona tam jest troszkę wyeksponowana, ona mi była potrzebna. No, każdy, kto przeczyta książkę, będzie wiedział do czego i jak to się łączy, ale no, ta Gruzja jest tam taka trochę, wydaje się na początku niespodziewana, bo główny bohater, czyli Paweł Daniec, w tej Gruzji się znajduje, on tam z pewną misją, no ale później trafia na takie tereny gruzińskie, już nazwijmy je nieco dzikie. Tam się spotyka z przedstawicielami, no nie wiem, czy Państwo kojarzycie, ale 2008 rok to inwazja Rosji na Gruzję i jakiś cień tego wszystkiego gdzieś tam został. Ja już nie będę w to wszystko wprowadzał. W każdym razie ten wątek tam jest, z mojego punktu widzenia, był bardzo ciekawy, a jednocześnie wiązał się z tym wszystkim, co się później działo w książce. A teraz pytanie o te metalowe, żelazne tablice. Otóż ja próbowałem sobie to odtworzyć, jak to było, i jedyne co pamiętam, że zanim się pojawiły tablice, to ja miałem taki czas, bo ja w ogóle miewam takie czasy, że się jakimś tematem bardzo interesuję. U mnie to zainteresowanie wygląda w ten sposób, że ja, no załóżmy, interesuje mnie, bo to będzie w temacie, zainteresował mnie temat Agharty, tych wszystkich podziemnych możliwości, które być może, znaczy mówią o tym, że być może jakaś część ludzkości zeszła pod ziemię, tam zbudowała podziemne królestwa, które są znacznie bardziej rozwinięte niż to, co mamy tu na powierzchni Ziemi. No, gdzieś tam wstępem do tego była taka książka, w której przeczytałem o dziele Lytona. To jest ten pan, który napisał Ostatnie dni Pompeji. Już kiedyś o tym tytule mówiłem, ale on napisał też Nadchodzącą rasę. Wtedy jeszcze nie było polskiego tłumaczenia i ta książka jest napisana już dosyć dawno. Ja ten angielski to mam, powiedzmy, taki dosyć umowny. W związku z tym przebrnięcie przez tę prozę no, napisaną gdzieś w XIX wieku, więc ten angielski był troszeczkę inny i te moje dosyć koślawe umiejętności, no to było wyzwanie, ale właśnie jak ja jestem opętany jakimś tematem, to ja takie wyzwania podejmuję. I w ogóle wtedy masę różnych materiałów w różnych językach, tych, które znałem i
i w tych, które nie znałem. Zaraz wytłumaczę, jak to się robi. Dzisiaj to jest może prostsze, wtedy takie proste nie było, bo dzisiaj się wrzuca coś do tłumacza Google'a i coś tam się wie, natomiast wtedy jeszcze to tak nie działało, więc trzeba było poprosić w przypadku języka niemieckiego, czy w przypadku jakichś innych, bardziej egzotycznych języków, poprosić ludzi, którzy no, z tymi językami są za pan brat, żeby coś mi tam podtłumaczyli. I tak to było. W każdym razie, do czego prowadzę? Prowadzę do tego, że ja wtedy przerzucałem tony, oczywiście weźmy to w ogromny cudzysłów, tony materiałów dotyczących właśnie Agharty, tych wszystkich klimatów. To między innymi opowieści, tam były też polskie nurty w tych opowieściach, bo przecież przypomnę, Osendowski napisał książkę, no, dzisiaj może już trochę zapomnianą, chociaż myślę, że nie tak bardzo. To był tytuł Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. To tam między innymi też te wątki związane z podziemnymi królestwami i w ogóle tajemnicami Dalekiego Wschodu. Czytałem wtedy również o obsesji niemieckiej, nazistowskiej, ale nie, no niemieckiej, bo to właściwie wiąże się też z ruchem ezoterycznym i nie tylko ezoterycznym, związanym z różnymi odłamami teozofii na przykład, no więc Niemcy też w tym brali udział, też byli tą ideą podziemnych królestw no jakoś tam skażeni, więc mówię, przerzucałem masę materiału i gdzieś tam, z tego co gdzieś mi się kołacze w pamięci, przeczytałem o takich metalowych tablicach, no i to był tylko zapalnik, to był punkt wyjścia do tego, żeby sobie później te tablice metalowe wykorzystać. Zresztą one się już pojawiają w prologu, kiedy mamy do czynienia z takim napadem, a właściwie włamaniem i pruciem sejfu, a właściwie otwieraniem sejfu. No ale to już zostawiam do lektury. W każdym razie wtedy się pojawiły te tablice i tak jak to dzisiaj pamiętam, ja musiałem gdzieś o takich tablicach wyczytać, a później to już dużo fantazji w to po prostu włożyłem. No właśnie, ale również inne mam pytanie troszeczkę, bo tam pojawiły się różne tematy związane z dokumentami, z materiałami. Jakie w ogóle materiały, archiwa, czy jakieś publikacje konsultowałeś albo z kim konsultowałeś przy tworzeniu tego tła historycznego książki? No to była książka, w której może dużo konsultacji takich osobowych nie miałem, natomiast dużo lektur. Zresztą to widać. Tam się akcja przenosi, a raz dotyczy II wojny światowej, raz różnych innych sytuacji, o może tak to określmy, i takich geograficznych też sytuacji, ale o tym będziemy pewno mówić. Tak jak mówiłem, masa materiałów z internetu, z książek. Raczej, jeśli się konsultowałem, to konsultowałem się w sprawach mało nazwijmy to fantastycznych, czy nawet takich związanych z tymi tematami dotyczącymi Agharty na przykład, czy Atlantydy, czy nadchodzącej rasy Lytona. Raczej konsultowałem pewne sprawy związane na przykład z wywiadem, z przedwojennym wywiadem, bo tam się pojawia wątek wywiadu polskiego, bo tu w Bydgoszczy działał dosyć prężnie taki oddział polskiego wywiadu skierowanego na zachód, kierunek Niemcy. Jeśli Państwo oglądaliście taki stareńki serial Pogranicze w ogniu, w No którym gra fajny, Pazura, fantastyczny był. to tam się pojawia w tym filmie między innymi Bydgoszcz jako ważny dosyć ośrodek. Tam był taki dosyć ciekawy odcinek o tym, jak się pomiędzy Chojnicami, a już nie pamiętam tej drugiej miejscowości, w każdym razie jak się przez niemiecki pociąg jechał przez terytorium polskie, a był całkowicie zamknięty, no i polski wywiad włamywał się do wagonu pocztowego. To
Troszkę ten odcinek oczywiście był podkoloryzowany, fabularyzowany i nie do końca tak ta akcja wyglądała. Jak później dotarłem do takich materiałów stricte historycznych, to troszeczkę inaczej wyglądało niż w serialu, ale to też mnie jakoś zainspirowało. W ogóle tych inspiracji było bardzo dużo, bo tak jak powiedziałem, może tych konsultacji mniej, ale dużo przerzucania znowu, podobnie jak w przypadku Bractwa Dębu, dużo przerzucania lokalnej prasy przedwojennej, między innymi przedwojennej, ale było też pojawiają się takie miejscowości jak Grudziądz, pojawiają się takie miejscowości jak Radzyń Chełmiński. To też wiązało się z tym, że ja byłem w tym Radzyniu, to ostatecznie nie jest tak daleko od Bydgoszczy. Fascynujące miejsce, które znacie Państwo z serialu Samochodzik i Templariusze, to ten zamek na początku, w którym Brodacz urządził imprezę i przyjeżdżali tam poszukiwacze skarbów z różnych stron Polski. Radzyń Chełmiński to wspaniale zachowany zamek, chociaż tylko powiedzmy w połowie. Jak pewnie każda osoba, która jest tam po raz pierwszy, zdziwiłem się, że tam nie ma jeziora. Otóż potęga montażu filmowego, no jednak chylę czoła. Tam są ślady jeziora wyschniętego, ale w momencie, kiedy kręcono serial, to już to jezioro było zarośnięte, właściwie nie istniało. To jeziorko, przy którym spaceruje pan samochodzik, na którym przewraca się jacht pani Bafomet, to, 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 to jezioro było gdzie indziej i kręcono to po prostu gdzie indziej. Natomiast no, to też fascynujące miejsce. Musiałem o nim napisać, musiałem to wpleść. Grudziądz jest też niesamowity. Trochę żałuję, bo zawsze w każdym tomie Samochodzika w tej czarnej serii są zdjęcia i ja dostarczyłem wydawcy zdjęcia z Grudziądza między innymi z miejsca, w którym kiedyś dawno, dawno temu wznosił się Zamek Krzyżacki w Grudziądzu, ale wydawca tego nie wykorzystał. Dlaczego żałuję? Dlatego, że wtedy, kiedy tam byłem, nie była jeszcze odbudowana wieża Klimek. To jest taki punkt widokowy. On wznosił się przed wojną. W czasie wycofywania się na przełomie 44-45 Niemcy wysadzili tego Klimka tak zwanego, tę wieżę Zamku Krzyżackiego i w momencie, kiedy ja tam byłem, zresztą nie byłem tam po raz pierwszy, ale wtedy, kiedy tam byłem, robiłem zdjęcia, dokumentację, to tego Klimka jeszcze nie było. Szkoda, że tych zdjęć z tych ruin, zresztą notabene byłem tam z Wiktorem Żwikiewiczem, pisarzem bydgoskim, no po prostu włamaliśmy się na teren tych, bo on był ogrodzony i absolutnie nie wolno było wchodzić, no to oczywiście, że weszliśmy. Jedyne, czym się w razie czego gotowy byłem podpierać, to legitymacją dziennikarską, no ale na szczęście nie musiałem. Byłoby ciekawie, gdyby w tej książce dzisiaj te zdjęcia z miejsca, które wygląda obecnie zupełnie inaczej. Teren jest zagospodarowany, tam pewne elementy są pod zadaszeniem, pod płytami, widać te fundamenty w zamku. No i wieża Klimek jest odbudowana, może nie w tej pierwotnej wersji, ale w bardzo podobnej, więc to kolejna taka ciekawostka. Ale to jeszcze nie wszystko, bo mówimy o źródłach. Więc tam jest pewien problem z miejscowością, która obecnie leży pod wodami Zalewu Koronowskiego. Oj, to też było przeszukiwanie map, szukanie, dlaczego w okolicach obecnego Zalewu Koronowskiego istnieją dwie miejscowości o tej samej nazwie, którą nosiła wioseczka, maleńka wioseczka, która dzisiaj, której położenie to jest dno obecnego zalewu. To też były poszukiwania, jak to się stało, czy to było jakieś oficjalne przeniesienie tej wioski, czy nie. No wreszcie się pojawia wątek takiego nadgranicznego, leżącego blisko granicy polsko-niemieckiej pałacu, należącego do pewnej niemieckiej rodziny. Ten pałac jest ważny, bo tam podłoga pokryta jest szyfrem.
Za dużo by opowiadania, ale ten pałac też zwiedziłem. On kiedyś był we władaniu jednostki wojskowej, takiej nadgranicznej. Kiedyś istniały wojska ochrony pogranicza i tam stacjonował taki oddział w tym pałacu. Dzisiaj to jest budynek opuszczony, niezwykły, pilnowany przez miejscowych. No, tam jest wyznaczeni są ludzie do pilnowania tego pałacu, ale tam znalazłem tę niesamowitą podłogę, która jest pokryta takim bardzo specyficznym i bardzo pobudzającym wyobraźnię wzorem. Więc widzicie Państwo tych źródeł, które trzeba było połączyć w pewną całość, mam nadzieję, w miarę sensacyjną i w miarę taką, powiedzmy, dynamiczną, była cała masa. Oczywiście rozmawiałem z ludźmi na miejscu, chociażby przy tym pałacu, jak to wszystko wyglądało, stąd moja wiedza w sprawie tej wioseczki, która była która obecnie, której resztki są pod wodami zalewu. Też rozmawiałem z mieszkańcami tych nowych wioseczek, czy coś ich łączy z tamtą. Okazało się, że nie. No to mi w niczym nie przeszkadzało. I tak dalej, i tak dalej. Ja jednak staram się ograniczyć swoje gadulstwo i trochę skracam, ale już z tego, co powiedziałem, wynika, że zanim przystąpiłem do pisania tego tomu, tego Królestwa na krańcach świata, no to tych rozmów, konsultacji, zbierania materiałów była cała masa. Co więcej, ja spotkałem człowieka, artystę, plastyka, naprawdę człowieka niezwykle uzdolnionego, który rzeczywiście malował co obraz, to portret w różnych wykonaniach, w różnych wydaniach Sai Baby. I to się zresztą O. też w książce pojawia. No właśnie, a jest jeszcze kwestia, że w tej fabule pojawia się taki wątek zainteresowania właśnie tymi tabliczkami. I tymi tabliczkami interesowało się wiele wywiadów różnych państw. Na ile jest to fakt historyczny, na ile jest to czysta fikcja literacka? No, powiem tak znowu. Pewne założenie, które przyjąłem, że takie tabliczki w ogóle istniały, sprawia, że interesują się w fabule wywiady różnych państw, zarówno Rosji radzieckiej, jak i niemieckie państwo się tym interesuje. To się wzięło z tego, że rzeczywiście było tak, że zarówno Niemcy, jak i Rosja sowiecka interesowały się tematem zaginionych królestw, podziemnych cywilizacji i tak dalej, i tak dalej. Te badania Osendowskiego, o których wspomniałem, one rzeczywiście interesowały i jednych, i drugich, w tym wypadku Niemców i Rosjan. Może Rosjanie mniej się do tego przyznawali, no bo u nich materializm dialektyczny, w ogóle materializm, filozofia marksistowska, te rzeczy, w związku z tym no, jakby nie wypadało się oficjalnie przyznawać, że się w takie rzeczy wierzy, no ale to było oficjalnie dla ludu. Natomiast jeśli chodzi o to, co najpierw nazywało się NKWD, a później przekształcało się, miało różne nazwy i w końcu stało się KGB w Rosji sowieckiej, no to ci ludzie interesowali się najrozmaitszymi sprawami, wręcz czarami i różnymi innymi aktywnościami, które uważamy za paranormalne. Ich to interesowało bez względu na materializm dialektyczny. Niemcy bardzo podobnie, przecież każdy, kto interesuje się jakimiś takimi zagadnieniami paranormalnymi, ezoterycznymi, no w ogóle tym, co dziwne, to każdy wie o tym, że Niemcy wysyłali wyprawy na Daleki Wschód, które czegoś tam szukały. No, oczywiście najbardziej interesujące jest rozwinięcie tego słowa czegoś tam, tych słów czegoś tam, a tu różne są i teorie, i różne relacje na ten temat. Niemcy najwyraźniej spodziewali się odkryć rasę nadludzi. To, co napisał Lyton w swojej książce Nadchodząca rasa, znamienne. Zresztą Niemcy w nazwach odwoływali się do nazw, które Lyton stosował i tak dalej, i tak dalej. Więc to a propos zainteresowania. Więc
Z całą pewnością Niemcy i Rosjanie też zerkali na ten temat. Ja po prostu podprowadziłem to, ponieważ wprowadzam wywiad polski, który jakoś tam jednak przeciwdziała wywiadowi niemieckiemu, no ale tam się pojawia też wątek oczywiście związany z wywiadem rosyjskim, radzieckim. Notabene to znowu, to była z kolei historia, którą wyczytałem w przedwojennej prasie o tym, jak łapano sowieckiego szpiega, bardzo, bardzo takiego znanego. No to znowu było przefiltrowane troszeczkę przez wyobraźnię, ale też się ten wątek pojawił, to znaczy to zainteresowanie obu wywiadów. Co więcej, to zainteresowanie wywiadami doprowadziło do tego, że ja natrafiłem na relacje o tym, tego nie wykorzystałem w książce i jeszcze w ogóle w żadnej innej następnej, być może kiedyś mi się to przyda do któregoś z samochodzików. Otóż dowiedziałem się, i to z takich potwierdzonych źródeł, że przed wojną na ulicy Krakowskiej w Bydgoszczy, która to ulica wtedy to były przedmieścia. Dzisiaj to jest właściwie prawie środek miasta, ale wtedy to były przedmieścia Bydgoszczy, że tam na tej ulicy, notabene po wojnie na tej ulicy mieszkał Wiktor Żwikiewicz, wspomniany przeze mnie, znany polski pisarz science fiction, z którym się dobrze znam. On tam mieszkał po wojnie, natomiast dowiedziałem się, że przed wojną w latach 20. polski wywiad osadził tam przedstawicieli Białej Rosji, to znaczy ludzi, którzy uciekli przed rewolucją październikową, uciekli i zanim się zastanowili, co mają robić dalej, to polski wywiad osadził ich tutaj w Bydgoszczy, czyli w miarę daleko od granicy z Rosją sowiecką. Tu ich, jak to się mówi popularnie w tych kręgach, słuchano, czyli po prostu starano się dowiedzieć jak najwięcej na temat tego, co zapamiętali, więc tu był. Tego wątku nie udało mi się do końca rozwinąć, bo nie wiem, co się z tą grupą Rosjan, tych białych Rosjan stało, no ale to tym bardziej jest ekscytujące i tym bardziej skłania mnie do poszukiwań. Z tego też względu nie wykorzystałem, ponieważ wątek gdzieś mi się urwał. Nie mogłem znaleźć materiałów na temat tego, co się stało. Natomiast uważałem, że ponieważ wątek jest prawdziwy, to szkoda mi do niego dorabiać fikcyjne jakieś rozwiązanie, więc poczekam, może znajdę jakieś jeszcze, czy to dokumenty, czy w każdym razie relacje na ten temat i być może kiedyś to wykorzystam w jakiejś książce. To kiedyś mocno się przedłużyło, do dzisiaj się przedłużyło i jeszcze nie zdążyłem tego wszystkiego sprawdzić. No ale cóż, no to może to, to nasze spotkanie, ta nasza rozmowa będzie takim impulsem, który skłoni mnie do powrotu, żeby ten temat postarać się jakoś skończyć, zgłębić po prostu. No właśnie, jeszcze taka jednak kwestia. Powiedz mi, jak ty w ogóle konstruujesz te zagadki, te tropy dla bohaterów? Czy bardziej stawiasz na logikę w swoich powieściach o panu samochodziku, czy raczej na jakieś takie zaskoczenie czytelnika? Hmm. Najlepiej jak te dwie rzeczy się łączą, to znaczy em, dobrze jest zaskakiwać czytelnika, ale żeby to nie było zaskoczenie wyssane z palca albo w ogóle właśnie nielogiczne. Bo oczywiście można coś zrobić na zasadzie horrorowej, że coś wyskakuje zza rogu i nas straszy, ale to się gorzej sprawdza. Ja staram się te zagadki mm, i wątki sensacyjne konstruować w taki sposób, żeby jedno z drugiego wynikało, żeby trochę było historii, czasami podkręconej, podrasowanej, powiedziałbym, albo takiej wręcz lekko wymyślonej, albo może nie do końca wymyślonej, bo tam zawsze jakieś jądro krystalizacji jest, ale czasami gdzieś bardzo daleko. Natomiast staram się, żeby to wszystko łączyło się na zasadzie logiki, żeby zarówno czytelnik, jak i bohaterowie mieli szansę podążać nie za przypadkiem, że
niejako życie ich prowadzi przez fabułę książki, tylko ich własne myślenie, poszukiwania, jakieś tropy, na które natrafiają, to wtedy daje dobry rezultat. To się nie zawsze do końca udaje i pewno nie zawsze mnie się też udaje, ale przynajmniej staram się to robić, żeby to jedno z drugim się łączyło, bo przecież to nie jest tak, że zainteresowanie historią, w wypadku tej książki zauważcie Państwo, ile tych tropów, ile wątków różnych. Druga wojna, y, jakieś zainteresowanie jak hartą, jeden wywiad, drugi wywiad i tak dalej. To wszystko niby są osobne tropy, a jednak udało się to połączyć. Mam nadzieję, że we w miarę zgrabną całość, aczkolwiek to jest tylko nadzieja. Myślę, że to się czyta. Takie miałem przegłosy przynajmniej od czytelników. Owszem, byli też tacy, którzy nie do końca zachwyceni byli tym, że tam ta sensacja akurat w tym tomie mocno przeważa, no ale to jest tak. Ja jeszcze chyba wtedy byłem na etapie, że bardzo chciałem, żeby pisanie, mm, poza tym, że piszę kolejną książkę, żeby sprawiało mi bardzo dużo frajdy. Ja nie mówię, że pisanie frajdy nie sprawia, ale wtedy jakoś to miałem tak bardzo wyeksponowane, że ja się muszę świetnie przy tej książce bawić. No i nie ukrywam, świetnie się przy niej bawiłem, konstruując to wszystko, co się w niej działo. Tylko wiecie Państwo, to jest tak. Często sobie to powtarzam, że jak człowiek pisze i mu to pisanie nie idzie, ma wrażenie takie, jakby tłukł kamienie, to znaczy zatrzymuje się, pisze dalej, ale to wszystko jakoś mu się wydaje nie takie i poprawia i zmienia i poprawia i zmienia i poprawia i zmienia i ma wrażenie, że to idzie jak po grudzie, to wtedy jest nieźle. To wtedy jest nieźle, bo to się później nieźle czyta i to wielokrotnie sobie to potwierdzałem. I być może też jest tak, że jak ja się tak świetnie bawiłem przy tym tomie, to być może akurat dało to efekt odwrotny. Ja się być może bawiłem świetnie, a miłośnicy historii może nie do końca. Tylko ja zwracam uwagę, że Pan Samochodzik to jest takie subtelne połączenie, a właśnie może nie do końca subtelne, połączenie sensacji właśnie i historii w bardzo szerokim wydaniu. To jest coś, co ja nazywam takim Indianą Jonesem w wydaniu polskim, więc musi być sporo sensacji, musi być sporo takiej bieganiny, takiego poszukiwania, takich wątków, które gdzieś tam no, mają właśnie chociażby zaskakiwać. I no stąd te moje refleksje. Bo wiecie Państwo, pisarz to jest w takiej mało komfortowej zawsze sytuacji. Zawsze może ktoś do niego przyjść i powiedzieć mu: a nie udało ci się, to jest słabe, to jest lipa. I z takimi głosami trzeba się stykać. Oczywiście kompensują to głosy ludzi, którzy mówią: super, to było fajne, ale pisarz ma to w ogóle pisane, notabene, w swój taki, w swój sposób odbierania świata, że właściwie spotka pewno sporą liczbę ludzi, którym się coś podobało, ale odnośnie tego samego utworu spotka też przynajmniej kilku ludzi, którzy powiedzą: phi, Nienacki, albo inni autorzy, albo Pilipiuk robią to 100 razy lepiej niż ty. Trzeba wtedy raczej uruchomić w sobie pokorę, raczej spojrzeć, czy przypadkiem te osoby, wysuwając zarzuty, bo to wszystko jest dobrze, jak taki głos pada, coś ci się nie udało i jest wskazane, no na przykład to ci się nie udało. Jak jest przykład, to jest bardzo dobrze, bo jest materiał do przemyślenia. Najmniej cenne i najmniej takie godne rozważenia są te uwagi, które mówią: a w ogóle wszystko jest do kitu. Ale co konkretnie? Wszystko, w ogóle nic. Nie potrafisz pisać, weź ty się chłopie zajmij, nie wiem, czymś innym, ale na pewno nie pisaniem. To taka informacja zwrotna dla autora jest mało znacząca, mało daje, bo jest niekonkretna. No, pisarz nie może się uczyć wtedy na błędach, a tak naprawdę pisanie to jest uczenie się. Może nie do końca i nie zawsze na błędach, ale zawsze
przy każdej następnej książce korzystam z tego, z moich przemyśleń, z przemyśleń innych, co mi się nie udało, albo może nie do końca udało w książkach poprzednich. Widzisz, wydaje mi się, że w wielu przypadkach zgodzę się z tobą. Po pierwsze, że pisanie sprawia frajdę, wiem to z własnego doświadczenia, bo naprawdę sprawia frajdę. I po drugie, widzisz, krytyka może być twórcza moim zdaniem. Jeżeli jest twórcza, to jest bardzo dobra, bo to jest ta różnica Oczywiście. między krytyką a krytykanstwem, bo to są dwie różne rzeczy. Natomiast z mojego własnego doświadczenia, bo też troszeczkę książek tam poczyniłem, publikacji, to wiem, że najwięcej do powiedzenia mają ci, którzy nic w życiu nie napisali. I tak najczęściej jest, że najłatwiej jest krytykować. Najłatwiej, to jest tak samo jak z kanałem YouTube. Będą tłumaczyli, a dźwięk jest za słaby, a za krótkie, a tamto, a tamto, a tamto. A ja mówię, a byłeś wspierającym ten kanał, a zrobiłeś coś dla tego kanału? No nie. Ale najlepiej, żeby człowiek nie wywieszał reklam, YouTube'a, żeby nie pobierała za reklamy i najlepiej, żeby to charytatywnie wszystko robić. Dlatego ja powiem szczerze, warto jest też, żeby osoby, które czytają publikacje, zebrały się na jakąś taką twórczą krytykę, bo ta twórcza krytyka pomaga i im bardziej przeżyć tą publikację, i temu autorowi bardziej przygotować się do następnej publikacji. A w mojej ocenie jest to, z doświadczenia wiem, jest to bardzo ważne. Powiem tak, bo rodzi mi się takie pytanie dotyczące niewykorzystanych pomysłów, wiesz. Czy w ogóle w tym procesie tworzenia pana Samochodzika na krańcu świata były jakieś takie wątki albo jakieś takie zagadki, które pierwotnie odrzuciłeś, a które uważasz, że warto byłoby gdzieś tam kiedyś rozwinąć? Było, no, wspomniałem o jednej, o tym wywiadzie polskim Mhm. i tych białych Rosjanach. To mi się wydaje historia, która ma w sobie potencjał, tylko ja nie mam w sobie potencjału, żeby ją zgłębić do końca. Może ten potencjał uruchomię. To była jedna z tych historii. Drugi z takich wątków to był motyw wywiadu polskiego i tej walki z wywiadem niemieckim i w ogóle z Niemcami, którzy penetrowali tę część Polski przedwojenną bardzo intensywnie. Tam różnych historii, wątków dotyczących tych różnych działań znalazłem tyle, że właściwie można by kilka samochodzików napisać, ale trzeba by bardzo mocno przemyśleć, bo podobnie jak to było ze wspomnianym serialem Pogranicze w ogniu, trzeba by pewne wątki, jak to się mówi, podkręcić, bo to właśnie dlatego w serialu pewne rzeczy ufilmowiono, jak to mówię, czyli uczyniono atrakcyjniejszymi z punktu widzenia widza, ponieważ tak to jest z pracą wywiadu. O tym się przekonałem, chociażby rozmawiając z kilkoma przedstawicielami emerytowanymi tej branży, że praca w wywiadzie nie takim, nie à la James Bond, takim, czy kontrwywiadzie, właściwie to ja z kontrwywiadem, z ludźmi z kontrwywiadu rozmawiałem, że ta praca jest niezwykle żmudna i mało efektowna. Na pewno nie przypomina fabuły Jamesa Bonda. To jest bardzo często szukanie w papierach. To bardzo często są, nazwijmy to, akcje, które polegają na penetrowaniu pewnych środowisk. Czyli to nie jest taka praca, nazwijmy, czysto operacyjna, polegająca na rozpracowywaniu konkretnych osób, siatek. Nie, to raczej jest praca na materiałach, praca na środowiskach. To tak tajemniczo może brzmi. Czyli mamy pod obserwacją pewną grupę ludzi, pewne środowisko, na przykład środowisko jakiejś mniejszości związanej z narodowością, czy i tak dalej, i tak dalej. Oficjalnie się nie przyznajemy do tego, ale trzymamy na tym wszystkim łapę, trzymamy na tym wszystkim nasze zainteresowanie i bacznie się przyglądamy, czy coś się zmienia, śledzimy tendencje.
Czasami wręcz pracujemy na informacjach statystycznych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zatem praca wywiadu i kontrwywiadu bywa czasami mało sensacyjna, mało taka filmowa, mało filmowa, mało książkowa. Żeby to pokazać atrakcyjnie, żeby czytelnik się nie nudził, to trzeba to, jak ja to mówię, podkręcić to troszeczkę i to staram się robić. I te wątki wywiadowcze, których siłą rzeczy szukając pewnych określonych tematów, no musiałem przekopać znacznie więcej. Tak to zresztą jest przy poszukiwaniach, przy przekopywaniu się przez jakieś tam stare materiały, czy to dziennikarskie, gazetowe, czy książkowe. Tego się przerzuca, dlatego mówię, że przerzucam tony książek, bo tego trzeba czasami przeczytać 5, 6, 20 razy więcej niż się w ogóle wykorzysta. Te książki są pokreślone ołówkiem, ponotowane na marginesach i tak jak człowiek później na to patrzy, tyle pracy, tyle wysiłku, a wykorzystana może 1/10 z tego wszystkiego, no bo nie wszystko da się zmieścić, nie wszystko da się ułożyć w akcję na tyle prostą, żeby nie miała charakteru zbyt dygresyjnego, czyli nie popadamy, mamy jakiś sensacyjny wątek, to nie możemy nagle odskoczyć w bok, żeby pogrążyć się w jakimś innym wątku i do tego pierwotnego wrócić. Nie, nie. Książka sensacyjna dlatego jest sensacyjna, że pewna oś narracyjna musi być dosyć prosta. Ona owszem może się rozwidlać, ona się może komplikować, ale to musi być dosyć proste. Zauważcie Państwo, no, są tacy mistrzowie, a w każdym razie uważa się ich za mistrzów. Zobaczcie Państwo, jak w gruncie rzeczy prostą fabułę, prostą w sensie takiej osi narracyjnej mają chociażby książki Dana Browna. Przecież bez względu na to, ile tam jest wiadomości dotyczących historii, dotyczących różnych innych spraw, to w gruncie rzeczy są bardzo proste historie liniowe, do których dochodzą czasami wątki poboczne, ale w gruncie rzeczy historia jest prosta. Gdybyśmy teraz chcieli, owszem, są wyjątki, bo jeśli sięgniecie Państwo po prozę Frederica Forsytha, to tam, szczególnie w tych późniejszych książkach, czasami akcja rozbija się na 3, 2 niezależne wątki, które oczywiście, tak jak w dobrej książce, gdzieś tam się w połowie albo w 3/4 książki łączą, ale mamy wrażenie przez długi, długi czas, że nie da się tych wątków skleić. To bardzo dobry zabieg jest. Czasami go też stosuję, ale to chociażby w książkach już z dziedziny science fiction, chociażby w Wojnie Cieni, że te wątki są jakby, no mówi się nawet, nie da facet rady tego połączyć, po czym się okazuje, że się da to połączyć. Forsyth to bardzo dobrze robił. Bardzo dobrze, bardzo mu to dobrze wychodziło, mówię, szczególnie w tych późniejszych książkach, bo jeśli sięgniemy po książki wczesne, to one też mają strukturę taką dosyć prostą, liniową, czy mamy Psy wojny, to w gruncie rzeczy prosta historia jest. Owszem, skomplikowana, jeśli chodzi o przygotowania tego przewrotu, który jest tam gdzieś wysmażany, ale w gruncie rzeczy historia jest bardzo, bardzo prosta. Na zakończenie powiem tylko jedną rzecz, co mi się w tej chwili, jak Ciebie słuchałem, zrodziło w głowie, bo widzisz, tworzenie powieści sensacyjnej jest bardzo podobne do pracy fotografa. On też natrzaska 200 zdjęć, a wartościowe jest jedno. Ogólnie, prawda? I on siedzi jak głupi, trzaska te zdjęcia, ludzie się dziwią, dlaczego on tak to robi, a potem nagle z tych 200 zdjęć jedno jest wartościowe, które wygrywa konkurs. Natomiast jeśli chodzi o wywiad, to też powiem uczciwie, myślę, że nie zdradzę tu żadnego sekretu, bo ja miałem bardzo dobre układy, dlatego że byłem jednostką szkolącą dla SKW, Służby Kontrwywiadu Wojskowego. I znam tą pracę. Tak jak ty mówisz, że jesteśmy weryfikowani, to była sytuacja tego typu, że przytoczę taki ciekawy fakt. My weryfikujemy kogoś, a ktoś weryfikuje nas, to tak już na zakończenie powiem, ponieważ myślę, że nie zdradzę wielkiej tajemnicy. Andrzeju, jeżeli mnie słuchasz, to jest to z twojego przypadku historia, ale miałem takiego kolegę Andrzeja,
fantastycznego człowieka, który pracował w SKW, w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. No i on dostał za zadanie przeniknięcie do, powiedzmy tak sobie trywialnie, uwiedzenie ambasador Szwecji, prawda? No i była taka sytuacja bardzo ciekawa, że jego zadanie polegało, że brał ją na różne randki, żeby przeniknąć do pewnych tam, nazwijmy to, tajemnic. To już było szereg lat temu, powiem, ale bardzo mi się podobała jego rozmowa z jego własną żoną, kiedy on powiedział coś takiego: posłuchaj, może się zdarzyć tak, że w centrum handlowym zobaczysz, jak idę z inną kobietą pod ręką. Bardzo bym cię prosił, żebyś nie reagowała, ponieważ jestem w tej chwili, mam misję, no nie? I to mi się bardzo spodobało, bo w sensie, że on tropił kogoś, ale również mógł być wydany przez kogoś i to mogło również zaważyć na jego małżeństwie w innych takich kwestiach, więc my obserwujemy kogoś, a ktoś obserwuje nas. Chociaż czasami być może nawet o tym nie wiemy. Dzięki ogromne, Marku, za wspaniałą dyskusję. Zachęcam raz jeszcze, żeby zajrzeć do publikacji i Bractwa Dębu, i Pan Samochodzik na krańcu świata. Również tutaj pod naszą rozmową będą namiary do kanału Marka, jak i do Spotify'ów Marka, więc tam zachęcam, żeby też odwiedzać. Ciekawi jesteśmy waszych komentarzy, ciekawi jesteśmy również, no oczywiście subskrybujcie, lajkujcie i udzielajcie się. Dzięki ogromne, Marku, za poświęcony czas. Dzięki wszystkim i do następnego Pięknie razu. dziękuję. Pięknie dziękuję.